Siemka, ja jestem Odacho, marzec powoli się kończy, chciałoby się już zrzucić z siebie spodnie i chodzić w samych gaciach, jak to było... Czy to tylko ja? Dzisiaj w nocy przestawiły się zegarki, nie wszystkie, jednak czasem trzeba robić to ręcznie. Mam taki zegarek dość stary, który łapie godzinę z satelity, ale mam wrażenie, że ten satelita już dawno spadł na ziemię, bo nie da się przestawić tego zegarka automatycznie. Tak czy siak, mam nadzieję, że dobrze się trzymacie, że wchodzicie prawą nogą w kwiecień, chyba że jesteście lewonożni. Tak jak mówię, ostatnio już chciałem trochę przyspieszyć kalendarz, trochę przyspieszyć, powiedzmy, na siłę, sprawić, że będzie wiosna, chociaż niby jest już astronomiczna i kalendarzowa wiosna. I zrzuciłem z nóg swój dres i założyłem krótkie spodenki, ale potem zmarzłem, więc jestem dalej zmuszony do tego, żeby chodzić w dresie. Jak widzicie, dzisiaj mam jasny dres, co jest dość nietypowe, ale nie będę wam dzisiaj opowiadał o swoim ubiorze, który jak widać jest raczej standardowy. Gdybym miał zrobić swój drip check, to w sumie tak sobie patrzę teraz, że dałem za to wszystko, co mam 0 zł. Koszulkę dał mi tata. Spodnie dostałem od Marci, tak samo jak skarpety, tak samo jak majtki. Okulary tylko sobie kupiłem. Widzicie, jak się ustawiłem? Ale dobrze, nieważne. To jest kolejny odcinek komentarzy, od których łysieję. Tradycyjnie tematy macie w opisie, ale również na pasku przewijania, także jeśli chcecie oczywiście przewinąć sobie do jakiegoś tematu, który was tylko interesuje, będę tak jeszcze chwilę machał tą ręką, żeby na pewno ta informacja do was dotarła, to możecie sobie przewinąć, ale oczywiście zachęcam do tego, żeby albo oglądać, albo słuchać całego odcinka, bo wiem, że duża część z was słucha sobie moich odcinków w tle. Przechodzimy do pierwszego komentarza. Son TMV420. Po pracy, niczym wojownik Saiyan, powracający po intensywnym treningu, zjawiłem się w kuchni tylko po to, by odkryć, że zapasy żywności są prawie na wyczerpaniu. W prawdziwym duchu Dragon Balla nie zamierzałem się poddać. Chwyciłem wyschniętą tortillę, dodałem resztki tuńczyka i kukurydzy z puszki, a następnie posypałem to tartym serem cheddar, który błyszczał jak aura Super Saiyan. Całość wrzuciłem do piekarnika, przygotowując kulinarną eksplozję mocy. Dziękuję. Mam wrażenie, że to nie była jedyna rzecz, która eksplodowała. Nie no, żartuję, nie powinieneś mieć problemów gastrycznych z wyschniętą tortillą. Gdyby była spleśniała, to co innego. Ja mogę powiedzieć, że dam wam taką radę. Prawdopodobnie o tym wiecie, ale jeśli ktoś o tym nie wie, nawet jeśli jedna osoba miałaby skorzystać, to będę zadowolony. Zwracajcie uwagę na to, czy na opakowaniu, jeśli macie jakąś datę ważności na opakowaniu, jest napisane należy spożyć do, czy najlepiej spożyć do. Bo czasami jest tak, że produkty są ważne dłużej niż przewiduje data ważności, a nawet jeśli jest napisane należy spożyć do, chociaż tego już nie polecam, bo to zazwyczaj jest albo na nabiale, albo na mięsie i ta data często jest ostatecznym terminem, chociaż ja ostatnio zjadłem jogurt, który był przeterminowany 2 tygodnie. Miałem straczkę, ale białko to białko. Generalnie chodzi o to, żebyśmy nie marnowali aż tak dużo jedzenia. Warto oceniać na podstawie własnych zmysłów, a nie tylko na tym, co jest napisane na opakowaniu. Chociaż, no, to też jest jakaś informacja, prawda, której nie warto ignorować. Jakubix Games. Siemka, Adaś, pytanie do Koku. Załóżmy, że Frieza zostanie w końcu pokonany przez naszych bohaterów. Masz jakiś pomysł na nowego antagonistę, na przykład Baby z fajną fabułą, który zmusza do walki między sobą naszych bohaterów? Pozdrawiam. PS. Kiedy jakiś odcinek z gotowania w nowej kuchni? Jak wpadnie mi coś fajnego do głowy, myślę, że może bym nagrał wam odcinek na przykład zrobienia sushi. Co wy na to? Czy jesteście zainteresowani? Jeśli jesteście zainteresowani odcinkiem z zajebistego sushi, to możecie dać lajka pod tym filmem i napisać w komentarzu: tak, jestem zainteresowany odcinkiem z zrobienia sushi w nowej kuchni, która była składana 8 miesięcy. Tego już nie musicie pisać. Nowy antagonista. I od razu został podany temat Baby'ego. Co prawda jest to kolejny krok w stronę takiej odtwórczości, bo Dragon Ball obecnie wygląda w taki sposób, że nie licząc oczywiście sagi Moro czy sagi Granoli, które wprowadzały oryginalnych antagonistów, bo Moro był postacią totalnie inną, chociaż miał elementy, które mogły się kojarzyć z innymi wcześniejszymi przeciwnikami, jakaś magia i tak dalej, ale mówię tutaj raczej o nowych kinówkach albo o Dragon Ball Daima, gdzie powtarzane są schematy, powielane są schematy nawet czasami, jak w przypadku SSJ4, które były gdzieś tam w przeszłości popularne i teraz po prostu jest próba zarobienia na nich drugi raz, więc sam fakt, że mielibyśmy mieć nowego przeciwnika, który byłby Babym 2, nie do końca mnie satysfakcjonuje, ale uważam, że Cufulianie to jest nieoszlifowany potencjał i uważam, że można byłoby ten pomysł wziąć i napisać go od nowa. I gdyby
Toyotaro na przykład. W nowej sadze, jeśli by, albo nawet nie, Frieza został pokonany albo niepokonany, bo myślę, że ta walka z Black Freezą to jest coś, co no, musimy zobaczyć. To nie jest taka sytuacja jak z robaczkami fuzyjnymi, że pokazali nam robaczki fuzyjne, a potem fuzji jednak nie było i wszyscy powiedzieli, a no kurde, szkoda, no to było trochę głupie, mogłaby ta fuzja być. To jest 10 razy większa sytuacja, bo Black Freeza to jest nowa transformacja. Widzieliśmy, jak z jednym ciosem pokonał wyleczonych przez Monaito Goku w True Ultra Instynkcie i Vegetę w Ultra Ego. I teraz by się okazało, że nie mielibyśmy jakiejś ostatecznej walki z nim, ale wracając do tematu Cufulian. Można byłoby zadać podstawowe pytanie, czy Cufulianie są kanoniczni? I ja wam zadam pytanie, które będzie kontrą. Czym jest kanon? Jeśli traktujecie jako kanon to, co było w mandze, no to Cufulian w mandze nie było. Jeśli traktujecie jako kanon to, co wyszło z umysłu Toriyamy, no to tak, Cufulianie zostali zaprojektowani i opisani przez Toriyamę, kiedy ten tworzył projekty do specjalnego odcinka w Dragon Ballu Z, w którym mieliśmy pokazaną historię planety Plant, jak ona się wcześniej nazywała, która później została przemianowana na planetę Vegeta. I teraz przeczytam wam notkę, która widnieje właśnie na tej grafice, notkę autorstwa Akiry Toriyamy. Planeta Plant jest planetą z warunkami trudnymi do życia, ponieważ jej grawitacja jest niezwykle silna. Jest to coś, co już wiemy, że na planecie Plant, czyli późniejszej planecie Vegeta, była z tego co pamiętam 10-krotnie mocniejsza grawitacja w porównaniu do tej, którą mamy na Ziemi. Jednak żyją tu dwie rasy. Większość mieszkańców planety Plant to Cufulianie. Ich ciała są małe, ale pod względem wiedzy mają stosunkowo zaawansowaną kulturę i cywilizację. Druga rasa ma niezwykle małą populację, ale ich ciała są duże i silne. Są prymitywną, wojowniczą rasą, zwaną Saiyanami. Ich największą cechą wyróżniającą jest to, że mają ogony, a każdy z nich wydaje się być wojownikiem. To był pierwszy raz, kiedy usłyszeliśmy o Cufulianach. Oczywiście jest to historia prawdopodobnie wszystkim wam znana, czyli Saiyanie opuścili oryginalną swoją planetę Sadala, trafili na planetę Plant, gdzie żyli właśnie Cufulianie, no i przez krótki czas żyli oni w jakiejś takiej udawanej symbiozie, ale potem Saiyanie po prostu Cufulian wybili, mieliśmy wielką wojnę i Saiyanie przejmując tę planetę przemianowali ją na planetę Vegeta, potem ona została włączona do armii Freezy i Saiyanie w ten sposób skończyli. Ale mieliśmy przykłady Cufulian również w innych dziełach i później w Dragon Ballu GT. Oczywiście najbardziej popularnym Cufulianem prawdopodobnie jest Baby, bo nie było tak dużego głównego antagonisty, który byłby tak mocno powiązany z tą rasą, chociaż oczywiście mamy też postać doktora Raichi i potem stworzonego przez niego Hachiyaka. Doktor Raichi również był Cufulianinem, więc tak naprawdę mamy już i anime Dragon Balla Z i można powiedzieć odcinek specjalny z Dragon Balla Z i Dragon Balla GT, ale również w nowej erze mamy dwa przykłady, kiedy twórcy pamiętali o Cufulianach. Rzecz jasna nie jest to coś, na co prawdopodobnie wpadł Toriyama, ale w Super Dragon Ball Heroes mieliśmy postacie Kamin i Orena, którzy potem zrobili fuzję w Kami Orena, którego ja pieszczotliwie podczas swoich omówień reakcji na Super Dragon Ball Heroes nazywałem ludzikiem Colgate. Mimo wszystko przed turniejem mocy dostaliśmy informację, że Wszechświat drugi, ten, który miał jedną z moich ulubionych postaci w całym multiversum Dragon Balla, czyli Yardratanina Jimizo, który jednak nie okazał się być ukrytym zagrożeniem dla Zeno. On był po prostu jawnym zagrożeniem dla Zeno, ale coś tam mu nie wyszło, po prostu został wyeliminowany za wcześnie. Tak czy siak, ten drugi Wszechświat jest o tyle ciekawy, że miał również postać Cufulianina. Prawdopodobnie był to Zirloin, czyli ten gość, który miał wąsa, kask na głowie i był faktycznie nieco mniejszy niż jego pobratymcy. Oczywiście nie wiadomo z jakich oni byli ras, więc może to oni byli duzi, a Zirloin był normalny, ale porównując chociażby go do Yardratanina Jimizu, wiadomo, że tutaj mamy perspektywę, ale jest on mniej więcej tych samych rozmiarów. Także przypomina też trochę swoją twarzą, taką bardziej ludzką. Oczywiście jego kolor skóry nie jest naturalny, ale można byłoby zakładać, że właśnie o Zirloina chodziło. Także mamy w nowej erze potwierdzenie, że rasa Cufulian nie została zapomniana. W ogóle swoją drogą ciekawostka, nazwa tej rasy, Cufuru, składa się z poprzemienianych sylab słowa Furutsu, czyli fruits, owoce, co stanowi kontrast do Saiyan, których imiona pochodzą od warzyw. Inna ciekawostka tycząca się Zirloina jest taka, że podczas turnieju mocy w anime widzieliśmy ludzi kibicujących Wszechświatowi II. Jeden z nich miał ten sam kolor skóry co Zirloin i miał na koszulce Zirloina. Być może to była wersja tamtejsza Cufulian, chociaż ja nadal nie rozumiem, dlaczego akurat drugi Wszechświat miałby mieć rasy, które my znamy z 7. Wszechświata, albo chociażby które powinny być w 6. Wszechświecie, który jest bliźniaczym do 7. Wszechświata, ale to nie jest temat mojego wywodu. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej planety Plant, która wiemy, że tak się nazywała, jeśli uznajemy to, co powiedział Akira Toriyama, nawet jeśli to nie padło w mandze, ale napisał to w ramach tego nowego designu właśnie Cufulian. Powiedział, że na planecie Plant żyły dwie rasy, czyli Cufulianie
i Saiyanie. Oczywiście Saiyanie tam przylecieli, byli nieproszonymi gośćmi, to wiemy, ale w tym specjalnym odcinku, w którym mieliśmy Super Saiyanina Bardoka, on jak przeniósł się do przeszłości, to trafił właśnie na, można powiedzieć, prehistoryczną, albo bardzo dawną, odległą w historii wersję planety Plant. I co tam zobaczyliśmy? Jeszcze inną rasę. Rasę, która ani nie była oczywiście Saiyanami, ale też nie przypominała tamtejszych Cufulian, więc można byłoby powiedzieć, że albo było tak, oczywiście pamiętam o tym, że to nie jest historia, która łączy się jakby z oryginalną mangą, ale jesteśmy tutaj cały czas jakby w sferze produkcji, które nie łączą się z oryginalną mangą, bo Cufulian w oryginalnej mandze w 42 tomach mangi Dragon Ball po prostu nie było. Ale widzieliśmy tam rasę, która Cufulian nie przypominała, więc albo możemy założyć, że jest to bardzo odległa historia, w której zanim na planecie Cufulian żyli Cufulianie, żyła jeszcze jakaś inna rasa, albo możemy chociażby spojrzeć na to w taki sposób, jak spojrzał na to Toyotaro, czyli znany nam współautor mangi Dragon Ball Super, który często rysuje w ramach swojego cyklu comiesięcznych rysunków, albo jakieś postacie, albo czasami rysuje scenki. Oczywiście to nie jest coś, co nadal musimy traktować jako rzecz kanoniczną, aczkolwiek mimo wszystko fajnie zobaczyć, że Toyotaro uznał, że na planecie Plant, w momencie, w którym Saiyanie albo się zbuntowali, albo przylecieli po raz pierwszy, żyły właśnie dwie rasy. Rasa, którą widzieliśmy w specjalu z Bardokiem, w zasadzie w tym nowym specjalu z Bardokiem, i właśnie rasa Cufulian, więc trochę gryzie się to z tym, co powiedział Toriyama, który mówił o dwóch rasach, bo tutaj mamy już trzy rasy, czyli tych ufolutków, Cufulian i Saiyan, ale mimo wszystko uważam, że w Dragon Ballu jest tyle ruchomych części, że można byłoby tę historię napisać jeszcze raz i nawet jeśli nie mielibyśmy wprowadzać Baby'ego jako po prostu Baby'ego, którego wyciągamy z Dragon Balla GT i wsadzamy do nowej serii, do Dragon Balla Super, tak jak zobaczyliśmy to z Super Saiyaninem 4, który miał bardzo mało zmian w porównaniu do tego, co mieliśmy w Dragon Ballu GT, to sam fakt, że istniała rasa Cufulian, że była ona rozwinięta, że moglibyśmy ten motyw pasożyta, który wchodzi i przejmuje czyjeś ciało, wykorzystać, że na przykład te poziomy mocy sprawiają, że nasi bohaterowie nie mogą już tak naprawdę mieć żadnego logicznego wytłumaczenia, z kim oni mogliby się bić. No bo co? Nagle pojawi się jakaś planeta, na której żyją bardzo silni wojownicy. Mieliśmy Moro, który władał magią. Mieliśmy Granolę, który zdobył siłę i Gasa za pomocą życzenia. Co dalej? Freeza? Oczywiście możemy się z nim bić. Beerus? Nie sądzę, żeby była saga polegająca na rewanżu z Beerusem. Anioły? Jest to na pewno ciekawe, ale uważam, że to jest bardzo, bardzo wysoki sufit. Ale w momencie, w którym na przykład mielibyśmy trochę oczywiście też podobieństwo do sagi Goku Blacka, gdzie mieliśmy przejęcie ciała głównego protagonisty, ale gdybyśmy mieli pasożyta, który nie musi być silny, ale który korzysta z ciała innych wojowników, oczywiście byłoby to powielanie schematu, ale ja tutaj nie jestem fanem powielania schematu 1 do 1. Po prostu wykorzystania pomysłu na rasę Cufulian, która gdzieś tam się przewija, albo przewijała raczej przez różne dzieła, nigdy nie była tak naprawdę traktowana z większym zaangażowaniem, pomijając tę historię początkową, którą widzieliśmy w odcinkach anime Dragon Ball Z, więc uważam, że jest to rasa, myślę, że troszeczkę zapomniana, ale z dużym potencjałem i tutaj chociażby warto spojrzeć na Dragon Ball Kakumei, gdzie mieliśmy tę rasę cały czas istniejącą w szóstym wszechświecie, a hybryda Saiyanina i Cufulian była po prostu kosmicznie silna, chociażby w szóstym wszechświecie mogłoby tak być. Co nie? Jeśli Saiyanie w szóstym wszechświecie żyją cały czas na planecie Sadala, to znaczy, że tamtejsza planeta Plant i tamtejsi Cufulianie mogą dalej istnieć. Tylko z drugiej strony chyba nie mieliby powodów, żeby nienawidzić Saiyan, prawda? Skoro tamci z szóstego wszechświata nigdy nie zajęli ich planety. Ignifier, pytanie do Goku, skoro mowa o czystych sercach, dlaczego Goku w pierwszej serii miał czyste serce, skoro wiele razy widzieliśmy, jak zabijał na potęgę? Ja wiem, że zabijał głównie złych czy neutralnych, jak ryby, ale jak dewastował armię Czerwonej Wstęgi, nie patrząc na to, czy strzela do osób postronnych, czy dobrych żołnierzy. Co sądzisz? Już kiedyś odpowiadałem na podobne pytanie. Moim zdaniem to nie jest kwestia czynów, tylko kwestia intencji. Goku nie myślał, że robi źle. Goku myślał, że robi dobrze. On nie miał w swoim sercu takiego przekonania, że to, co robi, jest chociażby troszeczkę złe. Myślę, że tutaj to jest kwestia tego czystego serca. Były bardzo znane osoby historyczne, które wedle ogólno przyjętej opinii robiły bardzo źle, ale z ich punktu widzenia było to dobre. Oczywiście może nie jakoś tam, wiecie, szlachetne czy krystalicznie dobre, ale nie było aż tak złe, jak ogół myśli. Więc myślę, że w przypadku Dragon Balla w tej materii czystego serca po prostu obowiązuje jeszcze większy subiektywizm. Czyli jeśli ty uważasz, że robisz dobrze i nie masz co do tego żadnych wątpliwości, to masz czyste serce.
I tak to po prostu w Dragon Ballu działa, bo trudno mi sobie wyobrazić, że po tej masakrze dosłownie w Armii Czerwonej Wstęgi, czy po tym jak Octopapa został przez Goku zjedzony, jakaś wyższa siła by nie stwierdziła, że Goku w sumie robił źle. Może byłoby na przykład tak, że gdyby Vegeta uważał, że robi dobrze, nie wiem, podbijając różne planety, to może też mógłby latać na Kinto, ale akurat Vegeta wiedział, że jest złą postacią, także tutaj nie było nawet nad czym dyskutować. Frank Pal, to prawda czy nie? A, tam powiedziałem o tym, że Radosław Rzeżucha jest ornitologiem z pasji. Oczywiście, że tak. Dzisiaj akurat on nie prowadzi odcinka, ale czemu miałbyś w to wątpić? Kiedyś opowiadałeś, że sprzedajesz kajaki i z pół roku byłem pewny, że się tym zajmujesz. Nie, nigdy nie mówiłem, że sprzedaję kajaki. Mówiłem, że mam spływ kajakowy w Skierniewicach, także proszę nie mylić faktów. Ale przy okazji powiem wam o jednej rzeczy, o której prawdopodobnie nigdy wam nie mówiłem i myślę, że czas w końcu się do tego przyznać. Dużo osób wrzucało zdjęcia z Mielna, gdzie mamy te wypożyczalnie sprzętu wodnego, prawda? Która nazywa się Adacho. I dużo osób wrzucało to myśląc, że na przykład zrobi fajny żart. Muszę wam o czymś powiedzieć. A w zasadzie coś wam pokazać. To jest zdjęcie z sierpnia 2016 roku. Jeśli będzie ktoś w tamtym miejscu i będzie chciał skorzystać z tej wypożyczalni, to na kod zniżkowy Adacho Balls ma 10% zniżki na zamówienie. Nie musicie wrzucać tego zdjęcia na grupę facebookową. Ja doskonale wiem, że coś takiego istnieje, więc nie musicie się tym chwalić. Byłem tam, zanim wy tak naprawdę tam byliście. Chciałem to utrzymać w tajemnicy, no ale po prostu się nie dało. Dowodem na to, że to jest stare zdjęcie, może być moja fryzura. Garnek 7. A propos osiągnięcia chociażby Super Saiyanina Blue na offscreenie. Jaka była dla ciebie, Adaś, różnica w tej scenie, a chociażby w scenach, gdzie Luffy pokazywał Gear 2, 3 czy 4, których również nauczył się na offscreenie? Uważam, że to i to, mówię o Dragon Ballu i o One Piece, jest równie mało satysfakcjonujące. Osiąganie form na offscreenie, tylko fundamentalna różnica pomiędzy Super Saiyaninem Blue a Gearem 2 lub 3 była taka, że po pierwsze, te formy występowały w znacznie innych sagach, o znacznie innym poziomie, bo Super Saiyanin Blue był przedstawiony w sadze, która prezentowała ogólnie niski poziom, więc też odbiór tej formy musiał być niski, podczas kiedy Gear 2 i Gear 3, w zasadzie Gear 2 i Gear 3 pojawiły się chyba w najlepszej sadze do tej pory w One Piece, czyli w Water 7 ukośnik Enies Lobby, tak konkretnie. Przynajmniej mojej ulubionej sadze One Piece. Po drugie, Super Saiyanin Blue jest dość leniwą transformacją pod kątem designu i nie jest to coś, co jest jakoś szczególnie innowacyjne. Gear 2, Gear 3 to były inne techniki, to były znacznie bardziej kreatywne techniki przede wszystkim. Lepiej przedstawiona została tam siła. Było to ciekawsze, walki były ciekawsze. I jak oglądaliście moje omówienia One Piece, moje powiedzmy strumienie myśli po oglądaniu odcinków One Piece, ja tam mówiłem, że czepiam się trochę tego, że tak naprawdę nie widzieliśmy momentów w historii, w których Luffy mógłby opanować te transformacje, w których mógłby trenować te transformacje. W przypadku Gearu 4 było tak samo. Oczywiście z tego co pamiętam, były potem pokazane jakieś retrospekcje z tego timeskipu, gdzie Luffy z Rayleigh na tej wyspie przebywali przez długi czas i Luffy walczył z tymi zwierzętami i musiał wymyślić coś innego, ale Gear 2 i Gear 3, no kiedy on się tego nauczył? To akurat wzbudziło moje pytania, jakieś zastrzeżenia, ale cała reszta, ten cały ogół, otoczka tej transformacji, sposób działania, przedstawienie tej mocy, w ogóle saga, w jakiej to się znajdowało, były na niebotycznym poziomie w porównaniu chociażby do Resurrection of F, więc w tym się różnił odbiór. Tutaj i tam. Tymo DBZ, witam z Czech. Dzięki Ci, Adacho, za ten film, który umilił mi podróż z Pragi do Ostrawy. Pytanie do Koku. Skoro Daima ma być niekanoniczne, to Twoim zdaniem Vegeta w linii czasowej z Super nie osiągnął SSJ3? Co myślisz na ten temat, albo jak byś to widział? No i powodzenia z oglądaniem GT. Ja też planuję to sobie powtórzyć. Dziana. Dzięki wielkie, Tymo. Ostrożny bym był z używaniem słowa niekanoniczne, ale generalnie jeśli mielibyśmy potraktować to jako inną linię czasową, w której wydarzenia potoczyły się inaczej niż w Dragon Ballu Super, to ja nie widzę powodu, dla którego w Dragon Ballu Super musi być cokolwiek poruszane z Dragon Ball Daima. Oczywiście na początku, jak jeszcze Dragon Ball Daima nie wychodziło, to myśleliśmy, że kolejna saga może nawiązywać do Dragon Ball Daima. Teraz raczej wątpię, ale nie wykluczam, że jakieś elementy zostaną wprowadzone, bo tak jak historia nie musiała się wydarzyć dokładnie tak, jak się wydarzyła, że Goku osiągnął SSJ4, Vegeta osiągnął SSJ3, to nie jest wykluczone, że jakieś elementy mogły wystąpić tu i tu. I Toyotaro myślę, że mógłby w jakiś sprytny sposób dodać jakiś element z Dragon Ball Daima i jednocześnie może nie pokazywać nam, że historia z Dragon Ball Daima się wydarzyła, ale że przedstawia ona budowę świata chociażby, która jest uniwersalna dla wszystkich linii czasowych. Czyli Nameczanie też pochodzą z Królestwa Demonów. Czyli na przykład Vegeta mógłby osiągnąć SSJ3
Ale co byście powiedzieli na to, gdyby na przykład osiągnął SSJ3, ale chwilę później osiągnął boskie formy, więc dlatego już z tego nie korzystał. W momencie Battle of Gods jeszcze nie miał SSJ3, więc w walce z Beerusem, kiedy ten uderzył Bulmę, nie mógł tego użyć, bo jeszcze tego nie miał, ale potem na przykład jak trenował na offscreenie na planecie Beerusa, to osiągnął i mielibyśmy praktycznie to samo, czyli Vegeta osiągnął SSJ3 na offscreenie przez trening, ale później. Więc łatwiej wytłumaczyć to, że nie używał tej formy, bo po prostu miał już boskie transformacje. Sojuchiro napisał długi komentarz, w którym przyczepił się tego, że Bulma kiedyś była geniuszem, który tworzył, potem w Dragon Ballu Super zaczęła się odmładzać i bardziej być taką pustą lalunią, która też niby coś tworzy, ale bardziej zwraca uwagę na swój wygląd, podczas kiedy chociażby Future Bulma nie patrzyła w ogóle na to, że się starzeje. Ja uważam, że to jest naturalne, w jaki sposób się Bulma zachowuje. Jak jest młoda dziewczyna, która nie musi za bardzo jakby dbać o cerę, bo jest jeszcze młoda, to może się zajmować takimi pierdołami, jak chociażby budowanie wehikułu czasu, może jeszcze nie wehikułu czasu, ale chociażby smoczego radaru albo cukierków, które sprawiają, że ma się sraczkę. Potem jak Bulma zaczęła się starzeć, ale miała męża, bo Future Bulma nie miała męża, więc można powiedzieć, że była po prostu smutną wdową, która miała już wszystko w dupie. Bulma w Dragon Ballu Super ma męża, ma kochającą rodzinę, ma wysokie mniemanie o sobie, ma środki, możliwości do tego, żeby dbać o swój wygląd. Tak została po prostu poprowadzona ta postać. To nie jest tak, że Bulma robi jedno albo drugie. Albo wynalazki, albo dba o siebie. Ostatnio oczywiście bardziej dba o siebie, ale widzieliśmy też Bulmę, która majsterkuje. Nawet w tym Dragon Ball Daima widzieliśmy Bulmę, która jest zainteresowana tym Magilitem. Ale ten wątek był ciekawy, prawda? To było niesamowite. Kiedy okazało się, że sufit tego świata drugiego jest wypełniony Magilitem, czyli źródłem energii, które Bulma może zabrać na ziemię, a potem nic z tym nie zrobić. Niesamowite. Wypluję te słowa, jak w Dragon Ballu Super się Magilit pojawi, ale jeśli to się działo przed chociażby akcją z Future Trunksem i wehikułem czasu, to... Hej. Animate Design, mordo off-top. Jeśli jeszcze tego nie robiłeś, ciśnij Solo Leveling. Jest teraz hype na to, więc powinno ci przynieść dodatkowych fanów, a samo anime jest perełką i walki oglądam z rozdziawioną gębą. Sam mega chciałbym zobaczyć twoje reakcje na walki na przykład z Beru. Pozdro. Nie wiem kto to Beru, ale mam dla was szokującą wiadomość. Wczoraj, zanim tak naprawdę przeczytałem ten komentarz, obejrzałem 6 odcinków pierwszego sezonu Solo Leveling. I myślę, że dzisiaj może, jeśli będę miał ochotę i czas, obejrzę drugie 6, czyli chyba nadrobię cały sezon, bo to nie jest krótki, bo to nie jest długie anime. Dlaczego zacząłem to oglądać? Może gdzieś z tyłu głowy miałem to, że ten tytuł przewijał się w komentarzach, ale główną rzeczą, która mnie do tego przekonała jest to, że spojrzałem sobie na moje subskrypcje, które mam w sensie wykupione i mam tam Crunchyrolla, którego kupiłem już jakiś czas temu, ale korzystałem z niego na bieżąco, kiedy wychodziło Dragon Ball Daima i teraz sobie pomyślałem, że ja w sumie płacę za tego Crunchyrolla, a nic nie oglądam. Więc żeby wykorzystać te 20 zł, które płacę miesięcznie, odpaliłem Crunchyrolla i wtedy wpadło mi właśnie do głowy to, że teraz dużo się mówi o tym Solo Leveling, więc sprawdzę, ale na początku sprawdziłem ile ma odcinków. Jeśli miałoby 40, to już bym nie oglądał. Ale ma chyba 12 pierwszy sezon, więc stwierdziłem, że obejrzę. Drugą rzeczą, która mnie przekonała do tego jest to, że kojarzyłem, że jest to anime tyczące, w zasadzie chyba to nawet jest manhwa, czyli koreańska manga, co też widać po imionach postaci, które nie są typowo japońskie. Opowiadająca o takim systemie levelowania postaci, typowym dla jakichś gier RPG i tak dalej. Uważam, że jest to bardzo ciekawy i satysfakcjonujący temat, bo ja jestem olbrzymim fanem takich gier i myślę, że to jest duży plus tego anime. Mówię wam tylko takie wstępne wrażenia, może nagram na ten temat film. Jeśli chcecie, żebym nagrał jakiś film na przykład na temat tego pierwszego sezonu Solo Leveling, taki krótki, może nie strumień myśli jak One Piece, ale nie też taka surowa recenzja jak przy Dragon Ball Daima, po prostu takie przemyślenia, luźne myśli, pierwsze wrażenia, nie wiem jak to nazwać, też możecie zostawić lajka. Lubię takie gry, więc oglądanie tego też jest w pewnym sensie przyjemne i tak stwierdziłem, że dam temu szansę. Głównie chciałem wykorzystać te 2 dychy, które płacę za Crunchyroll, ale myślę, że dobrze zrobiłem. Nie byłem zniesmaczony tym, co widziałem. Little Albedo Girl, hejka, hej! Zaczęłam sobie czytać mangę Dragon Ball Super, chapter 13 w momencie, kiedy to piszę i tak mi wpadło do głowy pytanie. Jak twoim zdaniem wyglądałby skład drużyny 7 i 6 Wszechświata na turniej mocy, gdyby 6 wygrał turniej z 7 i nasza Ziemia zajęłaby miejsce Ziemi z 6 Wszechświata? Moje typy dla drużyny 6 Wszechświata to Goku Vegeta, Gohan Piccolo, Kappa K Kalifla, Hit, no i może Saone Lipirina. Patrząc na twoją drużynę, mam wrażenie, że jest tam trochę za dużo Saiyan. Turniej mocy i jego siła, też w przypadku 7 Wszechświata, drużyny 7 Wszechświata, polegała na tym, że nie tylko Saiyanie byli do tej drużyny wrzuceni. Rzecz jasna, wiadomo jak się skończyło, chociaż na samym końcu walczył Saiyanin Android
i Freeza, więc to nie jest tak, że Saiyanie zgarnęli wszystko. Ale myślę, że gdyby było, nie wiem, 7 czy 6 Saiyan na 10 zawodników, to już byłoby trochę za dużo. To jest bardzo dobre pytanie, nigdy o tym nie myślałem. Gdyby Champa wygrał turniej, Ziemia z 7 wszechświata, czyli nasza Ziemia, poszła do 6 wszechświata i wtedy bylibyśmy w tym samym wszechświecie co Cabba, Caulifla i tak dalej. Więc można byłoby złożyć drużynę. Moja drużyna wygląda tak. Napisałem ją sobie tutaj, bo musiałem trochę na ten temat pomyśleć. Rzecz jasna, Goku i Vegeta, to jest oczywiste i myślę, że nikt nie będzie się z tym kłócił, chociaż pewnie są antyfani Goku i Vegety, którzy nie chcieliby ich zobaczyć, ale biorąc pod uwagę, że to główne postacie, nie widzę sytuacji, w której mieliby zostać oni powinięci. Rzecz jasna, Cabba, czyli Saiyanin z 6 wszechświata i myślę, że jeśli chodzi o Saiyan, można dodać jeszcze Cauliflę. Nie Kale, bo ja na Kale patrzę jako na osobę, która została zrekrutowana ze względu na to, że nie bardzo było kogo wrzucić do tej drużyny. Wiadomo, że w anime Dragon Ball Super wyglądało to tak, że jeszcze podczas rekrutacji Kale pokazała swoją moc, więc było wiadomo, że jest silna, więc z tego względu ją wzięto, ale moim zdaniem Kale jako taka postać nieśmiała mogłaby w ogóle nie być brana pod uwagę ze względu na to, że chętnych jest już sporo. Także mamy naszych Saiyan, Goku i Vegetę, Saiyan z 6 wszechświata, czyli Cabba i Caulifla, ale to jest tyle, jeśli chodzi o Saiyan. Rzecz jasna hit, także mamy już 5. Z 6 wszechświata myślę, że mógłbym dodać jeszcze Botamo i Magettę. To są postacie chyba najmniej ekscytujące, ale biorąc pod uwagę, że mieli jakiś tam swój sposób na współpracę, reprezentują inne rasy, można byłoby ich dodać dla takiej różnorodności. Rzecz jasna Piccolo, brał on udział w turnieju Champy, średnio mu poszło, ale myślę, że gdyby nie było Piccolo, to byłoby to wielkie rozczarowanie. I jako dwie ostatnie postacie wrzuciłbym 18 i Majin Buu, który by zasnął, więc zostałby wymieniony w ostatniej chwili na 17. Dlaczego w tej drużynie nie ma Gohana? Teraz sobie tak myślę, że jak jest Piccolo, to mógłby się też przydać Gohan, bo mielibyśmy fajne właśnie współpracę, tak jak widzieliśmy w anime w walce z Saonelem i Piriną, więc można byłoby na przykład wyrzucić tego Botamo, Magetta byłby sam, a na miejsce Botamo wszedłby Gohan. Tylko raczej starałem się nie umieszczać aż tak dużo Saiyan. 17 by był tym asem z rękawa. Freeza był dużym, fajnym dodatkiem do turnieju mocy, ale uważam, że biorąc pod uwagę, że mamy wielu takich wojowników bezpieczniejszych, to 17 byłby fajnym asem z rękawa, który wchodzi jako postać, która wraca po długich latach do Dragon Balla i mielibyśmy współpracę między bratem a siostrą, 18 i 17. Także Goku, Vegeta, Cabba, Hit, Caulifla, Botamo, ewentualnie Gohan, Piccolo, Magetta, 18 i Majin Buu pierwotnie, ale potem zamieniony na 17. Dajcie znać w komentarzu, jak wyglądałby wasz skład na turniej mocy, gdyby 6 i 7 wszechświat mieli wystawić 10 wspólnych zawodników. Nie najsilniejszych, ale takich po prostu najciekawszych. Artur Mizioła, pytanie bardziej dla zabawy. Skoro Buu, gdy zaabsorbował Gotenks, nazywał się Butenks, po wchłonięciu Piccolo nazywał się Buccolo, po wchłonięciu Gohana nazywał się Buchan, to są raczej takie fanowskie nazwy, bo w grach jest to raczej ubierane w taką formę, że Buu, Gohan zaabsorbowany albo Piccolo zaabsorbowany, ale okej. Jak twoim zdaniem nazywałby się, gdyby wchłonął te postacie, przyjmując, że mógłby zaabsorbować każdego? Broly, Bully, Beerus, Burus, aż mi się przypomniało Anime War, tam chyba był Burus, prawda? Champa, Bumpa, Goku, Buku, Bulma, Bulma? Buma? Bulma? Bulmabu? Malbubu? Mr. Satan? Propan Butan Orangutan? Pan Popo? Pan Bupo? Chiaotsu? Butsu? Whis? Butsu chyba byłoby, prawda? Po japońsku Wisu, Busu. Freeza? Buriza, czyli Buriza, Freeza, Buriza. Okej. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Pozdrowionka dla ciebie, Marcin Kotków. Dobrze się bawiłem, mam tydzień zrobiony po prostu cały. Demonik0505. Naszła mnie taka myśl, co jeśli Saiyani z 6 wszechświata, na przykład Cabba, nie są tak umięśnieni jak większość z 7, ponieważ bardziej skupili się na treningu umysłowym i kontroli ki. Może to też argumentować szybsze i łatwiejsze osiągnięcie przez nich SSJ. Ciekawi mnie, jakie masz zdanie na ten temat, pozdrawiam. Po pierwsze, będę marudą, niszczycielem dobrej zabawy i powiem, że Toriyama po prostu był fanem mniejszych mięśni. Pamiętam, że była taka sytuacja, już nie kojarzę w której konkretnie scenie, ale było chyba tak, że Toriyama poprawił Toyotaro, kiedy ten narysował za duże mięśnie. Czyli po prostu Toriyama nie chciał dużych mięśni. Myślę, że to też pasowałoby do formy Super Saiyanin God, która jest po prostu silna, bo ma boską ki. Te mięśnie były na początku bardzo małe, bo to nie mięśnie, bo to nie surowa siła stanowiła o tym, że ta boska ki była tak potężna. Oczywiście boska ki z biegiem czasu została odsunięta, może nie tyle co na bok, co jej unikalność przestała być aż tak duża, bo mieliśmy postacie, które nie dysponowały boską ki, a walczyły na równi z Goku i Vegetą. Jeśli kontrola ki i trening umysłowy to jest coś, co sprawia, że patrzysz na Saiyan z 6 wszechświata trochę bardziej przychylnie i pozwala ci to lepiej spać, myślę, że nie będziesz w błędzie. Jeśli to jest twój kanon,
Ja się pod tym podpisuję. Paweł Awicki. Siema Adacho, pytanie do Koku. Vegeta w Sadze Namek chciał uzyskać nieśmiertelność od Porungi i uważał, że dzięki temu pokona Imperatora. Ja myślę, że to i tak by nic nie dało. Nie dałoby nic, bo chociaż Freezer był trzeci w kulach, to i tak był... to i tak byłby w stanie zabić Vegetę. Czy Porunga mógłby sprawić, żeby Vegety nie dało się zabić? Myślę, że tak. Spójrzcie na retrospekcję walki Bardoka i Gasa z sagi Granoli. Tam padło życzenie wypowiedziane przez Bardoka, żeby jego synowie rozkwitli. Czyli to nie było życzenie daj mi nieśmiertelność, albo chcę przeżyć na przykład tę walkę, ale żeby synowie Bardoka rozkwitli, ktoś musiał ich wysłać na planetę na przykład Ziemię, albo Raditz musiał polecieć na jakąś inną misję. Więc musieli być oni poza planetą Vegeta, kiedy ta wybuchała. A żeby oni mogli być poza planetą Vegeta, na przykład żeby Goku został wysłany, to Bardock musiał wiedzieć o tym, że musi go wysłać, więc musiał się o tym dowiedzieć i w tej walce się o tym dowiedział. Wysłał go, ale żeby wysłać go, musiał tę walkę przeżyć. Więc ten ciąg przyczynowo-skutkowy tak naprawdę myślę, że zależał właśnie od tego życzenia, które Bardock wypowiedział. Była scena, w której Bardock leżał już na ziemi na dole klifu, Elek próbował go dobić i kule z pistoletu nie trafiały w Bardocka. Trafiły kilka razy obok Bardocka. Można powiedzieć, że to mały detal, ale moim zdaniem jest to kolejny dowód na to, że Bardock miał po prostu plot armor, dany przez Shenlonga, w tamtym momencie w sumie to nie przez Shenlonga, tylko przez Toronbo, który pozwolił mu przeżyć do tego momentu, w którym jego synowie zostali wysłani na inne planety z planety Vegeta, żeby mogli właśnie przetrwać. Więc uważam, że Porunga mógłby dać Vegecie nieśmiertelność albo w takim sensie, że Vegeta może przyjmować obrażenia, ale nigdy jego witalne organy nie zostaną uszkodzone, a może byłoby tak, że na przykład Vegeta miałby takiego plot armora, że kiedy Freeza rzuca w niego atakiem, to się potyka o kamień i atak leci w górę. Albo Vegeta na przykład staje na skórkę od banana, przewraca się na plecy i atak Freezy po prostu w niego nie trafia. Może byłby taki plot armor, ale uważam, że Porunga byłby w stanie Vegecie tę nieśmiertelność tak albo inaczej zagwarantować. Dark Ninja MS. W kwietniu ma powrócić anime One Piece. Będziesz oglądać na bieżąco wychodzące odcinki, czy może obejrzysz powiedzmy na raz większą ilość odcinków i czy będziesz robić dalsze podsumowania? Nie będę robić dalszych podsumowań odcinków One Piece anime, ze względu na to, że ja już sobie te historie w mandze przeczytałem, więc nie byłoby elementu zaskoczenia, gdybym oglądał anime. Będę sobie te odcinki oglądał na bieżąco. Jeśli będziecie chcieli zapytać się o moje wrażenia, to myślę, że będzie okazja albo w kokłach, albo będziecie mogli zapytać na live'ie, albo w ogóle będziecie mogli gdziekolwiek zapytać. To nie jest tak, że ja wam nie odpowiem, bo już nie będę chciał rozmawiać o One Piece. Prawda jest taka, że wyszedłem trochę z tego uniwersum, dalej je lubię, dalej uważam, że jest to jedna z najlepszych historii, jakie kiedykolwiek w anime widziałem, ale nie śledzę już tak tego na bieżąco, bo po prostu mam taki sam efekt, powiedzmy, jak przejdzie się grę i widzi się napisy końcowe. Ostatnio wam o tym mówiłem, że tracę totalnie motywację do gry, do robienia nawet questów pobocznych albo jakichś innych zakończeń w grze, w której już widziałem napisy końcowe. Dlatego w Wiedźminie 3, w Cyberpunku i podejrzewam, że w Red Deadzie też będzie tak, że mimo tego, że grało mi się świetnie, moment widzenia napisów końcowych totalnie we mnie niszczy ekscytację. I w One Piece było tak samo. Doszedłem do samego końca i tyle. Wiadomo, rankingi będą, ranking openingów zrobię, top 70 ulubionych postaci, pewnie top 70 najmniej ulubionych postaci, ale to z czasem dopiero, a jeśli chodzi o strumienie myśli, to tak. To nie w zasadzie. To już nie. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o naszych umowach. Jeśli jesteście za tym, żeby zrobić zajebiste sushi, zostawcie lajka. Jeśli jesteście za tym, żeby nagrać film o solo leveling, zostawcie lajka. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka. Tylko nie klikajcie 2 razy, bo wtedy się lajk cofnie, ok? Dzięki. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Bardzo wam dziękuję. Chciało się by powiedzieć, ale powiem bardzo wam dziękuję za zostawianie wszystkich komentarzy, za aktywność, za oglądanie moich filmów i za to, że po prostu jesteście. Diana.